Cześć, witam Was serdecznie po krótkiej przerwie. Mam nową kamerkę. Jak widzieliście, mam nowy green screen, za który jeszcze raz bardzo dziękuję. Także lecimy z koksem, ale to za chwilę. Chciałem też podziękować, nick masz trochę skomplikowany, kolego, ale Krzysztof W. Bardzo Ci dziękuję za wpłatę. Bardzo to doceniam. Oczywiście Twój nick trafi na ścianę chwały na końcu materiału. Ta ściana jest, także tam wszyscy darczyńcy są i będziesz i Ty. Także bardzo Ci dziękuję. Powiem Wam szczerze, dziwnie to wszystko wyszło, bo raz, że mi kamerka szczeliła, dwa, że część materiału to co miałem, te materiały zniknęły mi. Szczególnie zależało mi na tym właśnie, żeby zacząć ten cykl cały o Trumpie, bo to było takie wprowadzenie. A chodziło tutaj o powiązania Trumpa z Moskwą, ale to zniknęło. Próbowałem znaleźć w internecie, nie mogę tego już znowu znaleźć. Nie wiem, co się stało, jak się stało, nie wnikam. Ale przejdźmy do konkretów. Moi drodzy, to co miałem Wam przekazać, znalazłem artykuł z gazety The Guardian. Zresztą o tym też informowały media na świecie, że Trump rzekomo jest rosyjskim agentem KGB. KGB go urabiało razem z czeską wtedy służbą bezpieczeństwa. Miał pseudonim Krasnow, zwerbowany został w 1987 roku przez Rosjan. I potwierdził to były oficer KGB Alnur Musajew. Cała kariera biznesowa Trumpa wspierana była przez Rosjan. W jego firmach prali też brudne pieniądze. Mówię tutaj o ruskich. I patrząc na te wydarzenia, które się wydarzyły, które wydarzają się dalej, że tak powiem, można tutaj wywnioskować, że tutaj rzeczywiście Trump się zachowuje jak agent rosyjskich służb. Czyli tak, Trump, jak wiecie, zaproponował biznes Zełenskiemu, czyli Zełenski miał oddać około 20% Ruskim swojej ziemi i Trumpowi 50% zasobów ziem rzadkich. Powiem Wam tak, że dla mnie to nie była propozycja, pokoju, zakończenia wojny, tym bardziej, że Trump kompletnie nic nie gwarantował. To miało być zawieszenie broni. Zresztą te gwarancje amerykańskie to jest też inna sprawa, o tym też powiem. Chciał zmusić Zełenskiego do kapitulacji. Generalnie rzecz biorąc, tak jak powiedziałem, od Zełenskiego wymagał, że tak powiem, w zamian za pomoc wojskową, że odda swoje ziemie, 20% swoich ziemi i 50% ziem rzadkich Trumpowi. To było po prostu poniżające. Zresztą, jak widzieliście ten cały spektakl z tym wiceprezydentem, powiem Wam, że to bardziej mi przypominało, jakby to ubrać w słowa, bardziej mi to przypominało znęcanie się silniejszego nad słabszym. I powiem Wam, ja tutaj trzymam stronę Ukrainy, chociaż tak jak powiedziałem,
Mam wiele jakichś tam zastrzeżeń co do Ukrainy czy do samego Zełenskiego, ale w tym przypadku trzymam jego stronę i powiem dlaczego. To jest taki czarny dzień dla Ukrainy i można chyba powiedzieć, że czarny dzień dla świata. Trump wyprosił Zełenskiego z Białego Domu. No i tutaj historia, powiem wam, lubi się powtarzać, bo podobny poziom szantażu i przemocy miał już miejsce w 1939 roku. Jak to określili te dwa pajace, Zełenski nie uszanował Stanów Zjednoczonych Ameryki w ich ukochanym gabinecie owalnym. Może wróci, kiedy będzie gotowy na pokój. Ogłosił Trump, próbując wymusić poniżające warunki zawieszenia broni, de facto kapitulację Ukrainy. I powiedzcie mi, czy upodlenie jednego narodu przez mocarstwo może mieć miejsce w cywilizowanym świecie? Czy można przyglądać się bezczynnie, gdy szantażem chce się pozbawić honoru kraju, który walczy, jakby nie patrzeć, z drugą potęgą militarną świata? My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów, państwa, która jest bezcenna. I tą rzeczą jest honor. Odpowiedź na te pytanie udzielił właśnie Józef Beck w przemówieniu sejmowym w kontekście żądań hitlerowskich Niemiec. A czemu cała sytuacja przypomina 1939 rok? Otóż 14 marca 1939 roku Adolf Hitler wezwał Emila Hachę do berlińskiej kancelarii Rzeszy, gdzie następnie po długim oczekiwaniu prezydent został przyjęty przez Hitlera. Nie zdawał sobie sprawy z przyczyn spotkania. W nocy z 14 na 15 marca Hitler przedstawił żądania podporządkowania się Czechosłowacji Niemcom, co w praktyce oznaczało całkowitą utratę suwerenności i utworzenie marionetkowego, kolaboracyjnego państwa. Jednocześnie Hitler zagroził masowym bombardowaniem Pragi. W czasie rozmowy Hacha zasłabł, doznając zawału serca, ale ostatecznie zaakceptował zajęcie Czechosłowacji przez III Rzeszę. W miejsce Czechosłowacji Niemcy utworzyli podległy im protektat Czech i Moraw. Hacha objął w nim funkcję prezydenta, jednak nie wiązała się z nią żadna realna władza. I tutaj dokładnie Trump chce zrobić to samo. Bo nie gwarantuje, mimo że już gwarantowali, tutaj trzeba właśnie przypomnieć, bo między innymi Amerykanie już gwarantowali nienaruszalność terytorialną Ukrainy. I tutaj tak dla przypomnienia, bo Trump chce setek miliardów dolarów za pomoc udzieloną Ukrainie. Ale właśnie, czy zna ktoś aktualną wartość 1900 głowic nuklearnych, 176 międzykontynentalnych rakiet balistycznych, 44 bombowców strategicznych, 1240 taktycznych głowic atomowych, które Ukraina na propozycję prezydenta USA i z gwarancją prezydenta Rosji, premiera Wielkiej Brytanii, zrzekła się za gwarancję bezpieczeństwa swojego kraju? Ile wartości materialnych oddała Ukraina w zamian za co? Za nic. Czemu? Bo dostała już w 1994 roku gwarancję nienaruszalności granic. Oddała za nic niewarte gwarancje właśnie USA i Rosji.
Ukraina, tak jak dla mnie, powinna żądać odszkodowania pieniężnego za niespełnione punkty porozumienia budapesztańskiego. I tutaj tym wszystkim zachwycającym się ciepłymi słowami Trumpa na temat Polski przypominam, że Ukraina dostała od USA gwarancję nienaruszalności jej terytorium. To znaczy, że gwarancje bezpieczeństwa dane przez USA pod rządami Trumpa tak naprawdę są gówno warte. Z USA zresztą jest taka sama miłość jak z dziwką. Płacisz, masz, nie płacisz, radź sobie na własną rękę. Nic poza tym. I aż się boję pomyśleć, co by zrobił Duda na miejscu Zełeńskiego. O Zełeńskim jeszcze będę sporo mówił, ale chcę właśnie tak, nie wiem, po części was wprowadzić. Duda już dał popis swojej służalczości wobec Trumpa. I nie wiem, czy to jest rzecznik prasowy Trumpa, czy tak tytularnie głowa polskiego państwa. Pytam, bo to, co właśnie powiedział Duda, właśnie wygląda na to, że przynajmniej potencjalną zgodę oddania Amerykanom polskich zasobów naturalnych, czyli polskiej ziemi. Bo Trump obecnie chce ukraińskie zboża. Duda, zresztą ja tą wypowiedź wam zaraz wrzucę, z tego tak wywnioskowałem, być może błędnie, ale z tego co widziałem, Duda nie miałby problemu z oddaniem polskiej miedzi Trumpowi w zamian za ochronę USA. Czyli wychodzi na to, że Zełeński ma większe jaja niż Duda. Zresztą o to tutaj nie jest trudno. Co do Dudy, to powiem tak. Lepiej niech on siedzi pod tym żyrandolem jeszcze te parę miesięcy i się lepiej niech nie odzywa, bo publicznie wyrażać, sugerować, że moglibyśmy oddać polską miedź Amerykanom za ich wsparcie, no to już jest albo zwykła służalczość, albo kompletna głupota. No, do wyboru. Zresztą posłuchajcie fragmentu wypowiedzi Dudy i sami wyciągnijcie wnioski. Czy nie przyjdzie taki dzień, kiedy Donald Trump powie: chcecie amerykańskich wojsk w Polsce? Oddajcie mi swoją miedź. Panie redaktorze, no, jeżeli prezydent Donald Trump będzie w takiej sytuacji, że nie wiem, wyda na wsparcie dla Polski setki miliardów dolarów, to trudno mi powiedzieć, jakie będzie miał wobec nas oczekiwania. A jeszcze tak dla przypomnienia, w 2017 roku Ashraf Ghani uwierzył, że umowa z Trumpem w sprawie wydobycia metali ziem rzadkich uratuje Afganistan przed talibami, a następnie w 2019 roku Trump podpisał umowę z talibami. Pomijając rząd Afganistanu i oddał talibom pełnię władzy. Właśnie tak można wierzyć Trumpowi, czy teraz nie będzie tak samo, że Trump chce podpisać umowę z Ukrainą, a potem sprzeda ją Putinowi. Jeśli ktoś ufa tej pomarańczowej małpie, to przypominam, co zrobił m.in. w Afganistanie. Ale powiem wam tak, zresztą to było do przewidzenia, bo im bardziej Trump jest proruski, tym mocniej PiS bije mu brawo. I tutaj nie minęło parę dni od skandalu w gabinecie owalnym, a pisowskie elity wypruły z siebie flaki, by udowodnić, że Trump ma zawsze rację, nawet gdy plecie jak potłuczony. Kiedy świat patrzył z niedowierzaniem na spektakl arogancji i upokorzenia w Białym Domu,
ta tak zwana polska prawica już szykowała przekaz dnia. Można tam było usłyszeć, wyczytać, że Trumpa nie wolno krytykować, bo to atak na sojusz z USA, grzmiały pisowskie klakiery. No, kto nie klaszcze, ten zdrajca. Kto śmie twierdzić, że Zełenski został potraktowany jak chłopczyk do bicia, ten na pewno chce, by Putin wjechał do Warszawy na czołgu. I pewnie część z was pomyśli, no zdumiewające. No ja powiem, że nie. To jest u pisowców standard. A co na to nasz najjaśniejszy prezydent? Najpierw siedział przez dobę cicho, a potem, gdy otworzył swój otwór gębowy, no okazało się, że bez Dudy żylibyście, moi drodzy, w głębokiej nieświadomości, że gabinet owalny to według Dudy centralny punkt świata. No po prostu punkt G. No i tutaj macie szachmat, moje drogie lewaki. Donaldowi Trumpowi w 4 oczy. No między innymi prezydent Donald Trump powiedział do mnie, że Moi drodzy, ta pomarańczowa małpa na oczach całego świata wrzeszczy i ruga prezydenta kraju, który dzielnie od 3 lat broni się przed tą ruską dziczą, przed ruskimi orkami. Kraju, który od 3 lat walczy również o bezpieczeństwo amerykańskich biznesów w Europie. No, to był taki, można powiedzieć, niewiarygodny horror. I mam tutaj takie skojarzenie, smutne skojarzenie, że ten pomarańczowy prymityw ustawia się w roli szmalcownika. Ograbić tego, który jest pod ścianą. Oczekiwać, by klęczał, wyrażał wdzięczność za każde łaskawsze spojrzenie, a na koniec i tak go sprzeda wcześniej, okradając go ze wszystkiego. I tak jak wspomniałem, politycy PiS i Konfederacji są niewolniczo solidarni z Trumpem. Wyobraźcie sobie zatem, że to oni rządzą Polską w sytuacji ruskiego najazdu. Wzywa ich Trump i żąda oddania Putinowi połowy kraju i 50% złóż ziem rzadkich. Co robią? No, Trump chce. No, skoro oni są za tym, żeby Zełenski oddał, to wychodzi na to, że oni też bez mrugnięcia okiem by oddali. Nie wiem, być może się mylę, ale według mnie Trump nie chce i nigdy nie chciał pokoju. Chce kapitulacji Ukrainy, bo to nieuchronnie doprowadzi do wojny w Europie, rozbicia, osłabienia kontynentu, a słaba Europa to jest to, do czego tak naprawdę dążą Trump i Putin. USA nie jest już naszym gwarantem bezpieczeństwa, ani nawet przyjaznym krajem. Mówię teraz pod rządami Trumpa. USA jest teraz częścią osi zła. Czas to zrozumieć, uzyskać i uznać, i szukać innych sojuszów i gwarancji bezpieczeństwa jak najszybciej, bo i tak jesteśmy z tym mocno, tak powiem, do tyłu. Często słyszę wypowiedzi tych tak zwanych prawilnych, a raczej ruski przekaz, że to nie jest nasza wojna. W takim razie zadam pytanie. Kiedy będzie naszą wojną? Wtedy, kiedy Putin przyjdzie po Mołdawię, a może dopiero kiedy zapragnie estońskiej krwi? No tutaj może się obudźcie, ignoranci. Jeśli myślicie, że Trump i Putin was kochają, to jesteście po prostu naiwni. A jeśli świadomie ich wspieracie, to jesteście według mnie zdrajcami. I powiem wam tak, tak wam wspominałem, co do Zełenskiego, mam opinię nie do końca taką
że tak powiem, pochlebną, ale w tym przypadku, no, tutaj potrafił postawić się. Być może na tym straci, być może. No, ale tak się właśnie jebie, przepraszam za wyrażenie, PiS i pozostałych prawaków. Bo Trump myślał, że Zełenski to polityk pokroju Dudy do ogarnięcia 5 minut w jakimś schowku na miotły. No i tutaj się zdziwił, dostał wpysk, aż mu łeb w rezonans z nerwów wpadł. Pozwolił pan do tego, żeby doprowadzić się do złej pozycji. Od samego początku tej wojny nie jest pan w dobrej pozycji, nie ma pan kart do gry. To teraz, panie prezydencie, ja to widzę, zagraża pan, gra pan życiem milionów ludzi, gra pan trzecią wojną światową. To, co pan robi, jest pozbawione szacunku dla kraju, tego kraju, z całym szacunkiem. Dużo bardziej niż, więcej niż pan powiedział pan podczas tego spotkania. Podziękował. Pojechał pan do Pensylwanii i prowadził kampanię opozycji, wyrażając uznanie dla Stanów Zjednoczonych, a prezydent stara się powiedzieć, że chce uratować wasz kraj. Bardzo proszę. Mówi pan głośno o wojnie w Ukrainie. Nie mówi głośno. Pana kraj ma problemy. Dużo pan już mówił. Pański kraj jest w kłopotach. Wiem. Nie wygrywacie tej wojny. Macie dobrą szansę, że wszystko będzie w porządku dzięki nam. Nasz kraj pozostaje silny od samego początku wojny. Byliśmy sami. Nie byliście sami. Nie byliście sami. My poświęcamy dużo. Ten głupi prezydent dał wam 350 miliardów dolarów wyposażenia wojskowego. Wasi ludzie są odważni, ale muszą używać naszego sprzętu wojskowego. Gdybyście nie mieli naszego sprzętu, ta wojna skończyłaby się w 2 tygodnie. W 3 dni. Słyszałem to od Putina. To jest coś, co 2 tygodnie, tak, to będzie bardzo trudne, żeby robić w ten sposób interesy. Mówił pan dziękuję. Powiedziałem wielokrotnie dziękuję, tyle, że są nieporozumienia. Musimy teraz rozstrzygnąć te nieporozumienia, a nie kłócić się przed mediami amerykańskimi, kiedy się pan myli. Wiemy, że się pan myli. To jest bardzo ważne, dlatego tak długo to trwa. Musi pan być wdzięczny. Nie ma pan asów w rękawie. Musi pan wiedzieć, że umierają ludzie, kończą się żołnierze, dobrze by było, a teraz mówi nam pan, nie chcę zawieszenia broni, chcę tego czy tamtego. Jeżeli możemy uzyskać teraz zawieszenie broni, to należy to zrobić, żeby zaprzestano strzelania. Moi drodzy, Trump z Vance'em chcieli przejąć praktycznie za pół darmo strategiczne surowce Ukrainy, gdy Zełenski poprosił o jakieś gwarancje USA. Po zawarciu pokoju Trump z Vance'em ruszyli na niego ze wściekłym atakiem, upokarzając prezydenta Ukrainy. No tak 2 na 1, to tak na takim najgorszym bazarze. Surowce tak, ale żadnych gwarancji dla Ukrainy. USA pod rządami Trumpa stały się takim niebezpiecznym bazarem świata. Przehandlują każdego. No, a układ z Putinem po prostu to wszystko przyspieszy. I powiem wam, że nie wiem, czy w całej historii Stanów Zjednoczonych ktoś postawił się ich prezydentowi tak otwarcie, jak zrobił to Zełenski w Białym Domu na oczach całego świata. No, jakby na to nie patrzeć, trzeba mieć jaja ze stali, żeby tak walczyć o własny kraj. A teraz porównajcie to z pewną sytuacją, gdzie Duda godzinę czekał w jakimś holu, a potem na 4 minuty został przyjęty w schowku na miotły. Zresztą wypowiedź Dudy w tym temacie też już usłyszeliście. Jakby na to, moi drodzy, nie patrzeć, wychodzi na to, że Trump, a z nim oczywiście pisowcy, winią Zełenskiego i Ukraińców za to, że walczą o swój kraj, o swój dom.
Tak, to są ci sami, którzy non-stop gadają o suwerenności, o miłości do własnej ojczyzny. I tutaj idąc tym topem, to jeśli przyszłoby im walczyć za Polskę, to oddaliby ją w ręce agresora, żeby za nią nie ginąć i żeby był pokój. No, powiem wam, patrioci, jakich świat nie widział. Tak czy inaczej, no, Trump oczekiwał, że Zełenski będzie wobec niego zachowywał się tak jak Duda, czyli usłużnie, z podkulonym ogonkiem na wszystko się godził. No, ale tylko z jakichś tam powodów Zełenski jest szanowanym przez świat zełeńskim, a nie pogardzanym przez większość po prostu zwykłym Dudą. Omówmy to, a nie próbmy tutaj się kłócić przed mediami, kiedy się pan nie ma racji. Wiemy, że pan nie ma racji. Myślę, że to jest dobre dla Amerykanów, żeby zobaczyć, co się dzieje. Myślę, że to jest bardzo ważne, dlatego właśnie na to pozwoliłem tak długo. Musi pan. Moi drodzy, powolutku będę zmierzał ku końcowi, ale jeszcze chciałbym coś wytłumaczyć dla tych mniej kumatych z prawej strony, którzy tak zachwycają się Trumpem i tak krytykują Zełenskiego. Być może tak obrazowo, jak przedstawię, może bardziej zaskoczą. Czyli tak. Sąsiad z drugiego końca korytarza robi ci włam na chatę. Rozpierdala siekierą drzwi wejściowe, zajmuje przedpokój i kuchnię na prawo. Zdążyłeś zerwać się z łóżka, zabarykadowałeś drogę w głąb mieszkania. Wystraszeni domownicy uciekli oknem, zostałeś sam. Miałeś szczęściem w pokoju na szafie jakiś tam kij do bejsbola, więc okładałeś gnoja, gdy ten się zbliżał. No i tutaj zaczyna się impas. Ty nie masz dostępu do kuchni, on nie posuwa się dalej. Sąsiedzi z bloku są zbulwersowani postępowaniem agresywnego mieszkańca. Stojąc na schodach wyzywają go od najgorszych, niektórzy piszą do ciebie na fejsie, śląc słowa otuchy, zapewniając o swoim poparciu. Inni przez okno podają ci zakupy, bo nie możesz opuścić linii, że tak powiem, domowego frontu. Sprawa staje się głośna w całej dzielnicy. Zjeżdżają się dziennikarze z całego kraju, potem z różnych stron świata. Dzwonisz nieustannie na policję, ale nie kwapią się interweniować. No ale w końcu następuje zmiana na stanowisku komendanta głównego policji. Na fali nowych porządków osobiście pojawia się on na miejscu i oznajmia, że rozpoczyna negocjacje. Nie zaprasza do nich ani ciebie, ani innych mieszkańców bloku. Bierze litra siwuchy, zamyka się z sąsiadem w twojej kuchni. Słyszysz przez ścianę, jak szeptają, potem dochodzą cię śmichy, chichy i jeszcze później pijackie śpiewki w rodzaju kalinka. Kalinka moja. Następnego dnia budzi cię pukanie do drzwi pokoju, w których staje ten komendant główny i oznajmia, że przybywa z propozycją rozwiązania kryzysu i chce przedstawić ci warunki. No a te warunki są takie, że sąsiad na stałe zatrzymuje twój przedpokój i kuchnię, ty możesz zostać w spokoju, zatrzymać łazienkę z kibelkiem, ale musisz wypisać się ze spółdzielni i wspólnoty mieszkaniowej, będziesz wchodził i wychodził do i z mieszkania przez balkon, musisz oddać sąsiadowi kij bejsbolowy i dorzucić telewizor, sedes i zgrzewkę z rajtaśmy. Nie masz prawa nazywać się głową rodziny, twoi domownicy muszą sobie wybrać inną głowę rodziny, gdy już wrócą przez balkon do domu.
A w ogóle to nie powinieneś był zaczynać tej wojny i mogłeś się dogadać. Zamykasz mu drzwi przed nosem, podchodzisz do okna i widzisz na trawniku zjebów z PiS-u i Konfederacji, którzy drą mordę. Wiwat komendant, brawo policja. No, mam nadzieję, że bardziej obrazowo tego przedstawić nie można. Moi drodzy, kończąc ten odcinek, podsumuję go tak, bo tak jak zagłosowaliście, no zrobię tyle, ile mogę z tego. Ale podsumuję ten dzisiejszy odcinek tak. Rozkapryszony psychol Trump gra w karty. Jak powiedział, nie masz kart, atutów, mówił do Zełenskiego. Jednak to nie gra, a walka o życie milionów ludzi. No ale ten zakochany w sobie ignorant tego nie rozumie. Jak Trump powiedział, gdyby nie nasza broń, ta wojna skończyłaby się natychmiast, tak powiedział Trump. W ciągu 3 dni słyszałem już to od Putina, odpowiedział Zełenski. Miał skończyć wojnę, jak pamiętacie, w ciągu 24 godzin, a Rosja dalej każdego dnia morduje Ukrainę. Stosuje ludobójstwo na pełną skalę. A tymczasem ten rozkapryszony, nieodpowiedzialny, pomarańczowy świr wspiera rosyjski terroryzm imperialny i on właśnie rozpętuje III wojnę światową. I nie wiem, kto chce jeszcze przekonywać, że to nie jest namiestnik Putina na zachodnią amerykańską Republikę Rosyjską. To nie Zełenski nie jest niegotów do pokoju, to Trump proponuje farsę pokoju opartego o biznes, poniżenie Ukrainy i wygraną Putina. To jest po prostu żenujące, bo nie wiem, być może mi coś umkło w tym wszystkim, ale tak, wiemy, że Trump oczekuje od Zełenskiego, że odda 20% swojego terytorium Putinowi. 50% zasobów ziem rzadkich Ukrainy Trumpowi. Ale w tej całej gadaninie Trumpa nie usłyszałem, co ma poświęcić, że tak powiem, Rosja, bo tutaj kompletnie o tym cisza. I kończąc już powiem tak, że ja osobiście zupełnie nie rozumiem, jak można twierdzić, że jest się patriotą, konserwatystą czy chrześcijaninem i cieszyć się z tego, że silny poniżał słabszego. I że Trump pokazał, jak traktuje przywódców innych państw. No chyba, że są oczywiście Putinem, wtedy traktuje się ich inaczej. Nie rozumiem też zachwytu, że Zełenski się skończył i że teraz USA wymieni go na nowego. A nie rozumiem, bo nie chciałbym, żeby obce mocarstwo, niezależne od tego, jakie ono jest, wymieniały przywódców w innych krajach. I powiem wam, że być może jestem naiwny, być może jestem idealistycznie nastawiony, ale nie widzę w tym wydarzeniu niczego, z czego mogliby się cieszyć Polacy. Niczego, tak jak nie widzę niczego patriotycznego w silnych takich ukraińskich emocjach, które zaczynają dotykać polską scenę polityczną, a jeszcze bardziej polskie społeczeństwo. I obyśmy nie musieli przeżywać tego samego, gdy kiedyś część z nas będzie uciekać z Polski. Obyśmy nie przekonali się, jak smakuje upokorzenie i śmiech tych, którzy obserwują, jak ktoś z nas będzie poniżany. Naród z taką historią jak nasza powinien o pewnych rzeczach pamiętać.
choćby o tym, jak sam był poniżany. I do tych wszystkich komentujących, przestańcie mówić, jak miał zachować się Zełenski i że puściły mu nerwy. Ja powiem wam, że to cud, że tam wytrwał i nie dał Trumpowi po prostu w kły. Zresztą temu drugiemu też. Kończąc, chciałbym wam dać do rozwagi taką myśl. Przy całym szacunku dla Stanów Zjednoczonych i ich polityki, która może być taka, jaką sobie wymarzą Amerykanie. Zastanówmy się, co by było, gdyby na miejsce prezydenta Zełenskiego był przypadek Polski, który po 3 latach stawiania oporu wobec Rosji i niszczenia jej potencjału siłą własnego narodu usłyszeliby, że nie jest dostatecznie wdzięczny i gra z III wojną światową. Bo myślę, że po tych wydarzeniach w tym Białym Domu wielu sojuszników Ameryki chyba zadaje sobie to samo pytanie. I z tym pytaniem zostawię was. Odpowiedzcie sobie na to pytanie sami. Ja postaram się już jutro zrobić kolejną część, bo tak zagłosowaliście, to tego się trzymam i nadal powiem wam, mocno żałuję, że mi część materiału zniknęła, bo to by nabrało wszystko jakiegoś sensu, no ale trudno. Trzeba sobie radzić z tym, co jest. Na dzisiaj wam już bardzo dziękuję. Zapraszam na jutro. Mam nadzieję, że spokojnie dam radę zrobić. Oczywiście piszcie, komentujcie. Ja wszystkim, rzecz jasna, bardzo dziękuję za komentarze w poprzednich materiałach, za wszystkie subskrypcje. No i cóż, do zobaczenia przy następnym materiale. Trzymajcie się, cześć. Najszybszym sposobem, żeby skończyć wojnę, jest kapitulacja. I to się właśnie dzieje. To po pierwsze. Tylko my przez tyle lat inwestowaliśmy w Ukrainę z naszego punktu widzenia pieniądze po to, żeby oni nie skapitulowali, bo kapitulacja Ukrainy jest sukcesem Putina. To po pierwsze. Po drugie, pańscy koledzy chodzą i opowiadają takie bzdury, że aż zęby bolą. Przemysław Czarnek, pamiętam jego działania wobec Ukraińców jako wojewody lubelskiego, to nie jest czas ani miejsce. Nie można mówić o takim człowieku jak Zełenski, czy nam się podoba, czy nie, że zachowuje się jak głupek. W 2023 roku dostał Order Orła Białego z rąk polskiego prezydenta. Nie wolno mówić takich rzeczy. My dodatkowo, czy pana koledzy, dołączają się do tego nurtu ataków na Zełenskiego. Popieracie siłą rzeczy, nawet pan, chociaż delikatnie, negocjacje z człowiekiem, którego uważacie za mordercę Lecha Kaczyńskiego. Przecież to dokładnie się dzieje. Pan się myli, pan bardzo uogólnia, bierze pan Nie, wybraną jestem bardzo jedną konkretny. wypowiedź, bierze pan